Cześć, tu Rafał Mróz, serwis wykorzystaj.pl. Dzisiaj chcę kontynuować temat, który pokazałem na wcześniejszym nagraniu, mianowicie to, w jaki sposób możesz wykorzystać mapy gorąca, czyli te heatmapy do tego, żeby pracowały na Twoją rzecz, w Twoim biznesie, nawet jeśli nie masz kamer, nie masz sklepu, nie masz takich okularów, które pokazywałem na poprzednich narzędziach, które umożliwiają skanowanie wzroku i sprawdzanie, gdzie ci ludzie patrzą. To jest ta technologia eye trackingu. Pokażę Ci teraz, jak możesz wykorzystać te mapy gorąca, heatmapy w swoim biznesie. Pokażę także 6 biznesów, 6 branż, w których warto je mieć, a wręcz nawet muszą je mieć, jeśli chcą realnie pozyskiwać lidy i klientów. Jak to będzie się prezentować? Wybrałem 3 narzędzia. Jest ich oczywiście więcej, ponieważ ta technologia heatmap nie jest niczym spektakularnym, niczym nowym. Jest to dojrzały produkt, to są dojrzałe produkty, dojrzałe rozwiązania. I użyję do tego Microsoft Clarity. Z tego to powodu, że po pierwsze Microsoft jest dość znaną firmą, jeśli nie bardzo znaną, w porównaniu do pozostałych. Druga sprawa dotyczy tego, że Microsoft w odróżnieniu od tych dwóch, które tutaj pokazałem, czyli Hotjar i Pledry, to jest takie rozwiązanie, które skupia się wyłącznie na tych mapach, na niczym więcej. Pozostałe 2 rozwiązania mają jeszcze jakieś inne dodatki, ankiety, opcje SEO i inne tego typu rzeczy, a tutaj nie chcę rozpraszać tego przekazu, który chcę tutaj pokazać. Więc będę mówił tutaj o Microsoft Clarity. Nie bez znaczenia jest także to, że każde z tych narzędzi jest bezpłatne. Microsoft Clarity jest w całości bezpłatne. Hotjar i Pledry ma zarówno plan płatny, jak i plan bezpłatny. No więc jak to działa? Żeby pokazać, jak to działa, użyję demo, które jest udostępnione na stronie Clarity Microsoft i zobaczcie, jak to będzie sobie funkcjonować. Jesteśmy na stronie clarity.microsoft.com. Teraz zobaczcie, tutaj macie stronę tego produktu, jak on wygląda, ale chcielibyśmy się przekonać, jak to faktycznie działa i klikamy na przycisk See Live Demo i zadziała w ten sposób, że pokaże nam demo tej aplikacji, tak jakby była zainstalowana na tej stronie, którą przed chwilą widzieliśmy. I teraz co możemy tutaj wnioskować? Interesują nas tutaj 2 takie zakładki, czyli zobaczcie, mamy tutaj recordings, czyli nagrania i heatmaps. Czym się je jedną i drugą, do tego zaraz dojdziemy. Skrótowo, recordings to są nagrania sesji, czyli każdy z internatów, który wchodził na stronę Microsoft Clarity, czyli tą, którą przed chwilą widzieliśmy, mam na myśli tą główną stronę, którą tutaj widać. Każdy, kto wchodził, również ja teraz w tym momencie, jestem rejestrowany przez tą aplikację i ta aplikacja nagrywa zachowanie ludzi, którzy się tam znajdują. Tutaj w tej zakładce Recordings znajdziemy zgromadzone wszystkie nagrania. W tym momencie widzimy, że 45 osób w ogóle jest na żywo, czyli możemy na żywo oglądać to, w jaki sposób oni się zachowują na tej stronie. Możemy je tutaj oglądać, te nagrania. Do tego zaraz dojdziemy. Mamy też mapy gorąca, czyli heatmapy. Tutaj mamy adresy stron internetowych, które są monitorowane. Tu niestety mamy do dyspozycji tylko jedną główną stronę Microsoftu. Znaczy nie Microsoftu, tylko tego narzędzia Clarity Microsoft.com. I po kliknięciu będziemy widzieć szczegóły. Ale zanim do tego dojdę, jeszcze chcę tutaj wrócić na nasz pulpit, żebyście zobaczyli, że dane, które oglądamy, to są dane z ostatnich 3 dni i tutaj widać kilka wskaźników. Te mapy gorąca pozwalają nam obserwować kilka elementów i tutaj na tych elementach się chcę skupić. Po pierwsze, na przykład możemy zobaczyć, jak ludzie zachowywali się na naszych monitorowanych stronach. W tym momencie to jest ta jedna akurat główna strona. No więc mamy coś takiego jak rage clicks, czyli takie kliknięcia, które są ze złością wykonane przez użytkownika i zwykle w takich sytuacjach on jest zły dlatego, bo na przykład elementy przycisku są zbyt blisko siebie. To się zdarza zwykle wtedy, kiedy mamy wersję mobilną strony i częściowo jest tak, że ludzie na przykład oglądają daną stronę, jak im zrobi deweloper, czyli w Waszej firmie może być tak, że Wasza strona na urządzeniu typu desktop wygląda, czyli laptop wygląda dobrze i jak Wam ktoś je pokazuje, to wygląda super, wszystko ekstra, natomiast w momencie jak się przejdzie w tryb
już urządzenia mobilnego, czyli oglądacie ją na smartfonie, to okazuje się, że niektóre przyciski są małe albo zbyt blisko siebie. I efekt jest taki, że wtedy ludzie zaczynają się złościć i nie wiedzą, jak sobie trafić w ten właściwy przycisk. Bardzo popularna sytuacja to jest problem z tym banerem o cookies. Nie wiedzą, jak sobie kliknąć zaakceptuj albo odrzuć. No i efekt jest taki, że się złoszczą, klikając wielokrotnie blisko jakiegoś miejsca. I teraz tutaj, klikając na nasze nagranie, możemy sobie zobaczyć, które to sesje zostały zidentyfikowane jako te rage clicky. Mamy też dead click. Dead click to jest sytuacja, w której pod danym linkiem nie ma tak naprawdę żadnego działania. Czyli to wygląda jak link, albo użytkownik myśli, że to jest link, a tak naprawdę nie jest to link, on po prostu w to próbuje kliknąć i wcale nie ma to dobrego efektu, czyli nie wykonuje tego działania, on się wtedy irytuje, frustruje. No im więcej jest takich dead clicków, im więcej jest takich rage clicków, tym gorzej dla Was. No tu jak widzicie, dead clicków jest całkiem sporo, bo 10% z wszystkich wizyt jest całkiem dużo, 2300 osób kliknęło w takiego dead clicka. Mamy tu jeszcze dodatkowe wskaźniki, jak na przykład to, że ktoś zbyt często za dużo przewijał, czyli tak naprawdę nudził się na tej stronie, przewijał ją, a niczego nie czytał. No i quickbacks to są takie sytuacje, w których one się sporadycznie zdarzają, w których ktoś kliknął w jakiś odnośnik, ale natychmiast wrócił jeszcze, zanim zobaczył, co się dzieje na tej nowej stronie, którą kliknął, natychmiast wrócił na stronę poprzednią, czyli jak gdyby takie błyskawiczne powroty. Zaraz zobaczymy, jak wygląda to w poszczególnych te elementy, które wymieniłem w poszczególnych nagraniach, ale patrząc dalej w ten panel, możemy na przykład tutaj sobie zobaczyć, jakie zdarzenia były najpopularniejsze. Jeśli w tym systemie oznaczy się właściwe zdarzenia, na przykład tutaj mamy założenie konta, zalogowanie się, pobranie jakiegoś dokumentu, skontaktowanie się albo kliknięcie przycisku pokaż więcej, to system może nam mierzyć coś takiego. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, bo jeśli w Twoim biznesie ważne jest to, żeby ludzie zakładali konta, albo kupowali, albo dodawali do koszyka, albo pobierali jakieś materiały, albo zgłaszali się przez formularz, warto jest monitorować coś takiego, bo w ten sposób wiesz, czy Twoja strona zarabia, czy nie zarabia. Czy generuje lidy, czy generuje zapytania, czy po prostu tylko fajnym miejscem, które Ci się podoba i za które zapłaciłeś kupę kasy i masz je napisane na wizytówce, ale tak naprawdę nie przynosi żadnego realnego dochodów czy korzyści. Mamy też lejki. Lejki to są takie procesy, które można zaprogramować w tym narzędziu, czyli można powiedzieć, słuchaj, monitoruj mi sytuację, kiedy ktoś pobiera jakiś materiał, albo monitoruj sytuację, kiedy ktoś kontaktuje się ze mną, czyli na przykład wysyła mi formularz, albo klika w maila. I w ten sposób można monitorować, ile procent ludzi, no tu mamy akurat, że 0,08% ludzi z wszystkich, którzy wchodzą, przechodzi przez taki lejek pobierania, czyli klika w pobierz coś. No jeszcze nie wiemy co, ale można potem sobie to zobaczyć. No i teraz mamy tutaj sytuację, że ileś osób, 100% nam weszło na główną stronę, czyli to był pierwszy krok, ale już tylko 0,08 dotarło do tego kroku pobierz. No i teraz jak to w praktyce wygląda? Możemy sobie obejrzeć na nagraniu, klikając w ikonę kamery, żeby zaraz do tego dojdziemy, że tam obejrzymy sobie to nagranie. Tutaj chcę się skupić, żebyście zobaczyli, jak wyglądają te rage clicky, czyli to takie kliknięcia z frustracją, ze złością. Po kliknięciu przechodzimy, zauważcie, na zakładkę Recordings, tylko że już mamy tutaj filtr założony Rage Click Yes, czyli zobaczymy tylko te nagrania, w których rzeczywiście ten Rage Click występuje. No jak sobie klikamy w nagranie, zobaczcie taki mały komentarz do tego, co za chwilę zobaczycie. Tutaj mamy odtwarzacz. Możemy sobie tym odtwarzaczem sterować, czy przyspieszać o 10-30 sekund, albo przyspieszać w ogóle tempo odtwarzania, ponieważ standardowo normalne tempo jest po prostu wolne, ponieważ pokazuje to, jak realnie rzeczywiście ten człowiek nam się zachowuje, można je przyspieszyć. I tutaj macie taką linię czasu, na której widać, kiedy wystąpił ten rage click. Zobaczcie, macie to w 36 sekundzie, potem drugi wystąpił przy 42. Ptaszek skip in activity oznacza, że on zatrzyma nam to nagranie, czy raczej inaczej, przesunie nagranie w sytuacji, kiedy nasz użytkownik, którego sesję oglądamy, byłby nieaktywny. No i teraz jak to w praktyce wygląda? Zobaczcie, strona się załadowała, nasz Kowalski, widać jego kursor, jak on się nam zachowuje tym kursorem, jest w różnych miejscach i tutaj zobaczcie, nie działa, czyli jak spodziewa się, że to powinno zadziałać, ale to się nie dzieje, więc prawdopodobnie będzie poirytowany. No i to jest koniec sesji tego użytkownika. Dlaczego pokazuję ten rage click? No dlatego bardzo często jest tak, że na Waszych stronach są miejsca, które są na przykład tekstem podkreślonym i część ludzi myśli, że tam jest link, klika i zaczyna się irytować. Niektórzy ludzie na przykład mają na swoich stronach zdjęcia i bardzo wiele osób chce powiększyć te zdjęcia, więc klika w nie, ale one się nie powiększają, ponieważ nie mają takiej funkcjonalności.
znowu się irytują. No i teraz im więcej z tej irytacji, to efekt jest taki, że ludzie zmieniają zakładkę, przechodzą do waszej konkurencji i oglądają to u waszej konkurencji. Więc warto jest zwracać na to uwagę, to po prostu się opłaca. Wrócę teraz znowu, tutaj zobaczcie, jestem z powrotem na naszej głównej stronie, klikam Live Demo, po to, żebyście zobaczyli, że wchodzę cały czas w to samo miejsce. No i oglądaliśmy przed chwilą te rage kliki, a teraz zobaczcie, jak wyglądają dev kliki. Klikniemy sobie w jedno z nagrań, które pokażę, zostało zidentyfikowane. Zobaczcie, w filtrze pojawiało nam się tutaj dev clicks yes. Klikniemy tutaj, zobaczcie, dev click to będzie sytuacja, w której pod danym działaniem, zobaczcie, ktoś się chce zalogować, zapisz się do Google'a, zaloguj się za pomocą Google'a, no ale pod tym przyciskiem nie ma podpiętego żadnego działania, albo też jeszcze nie wczytało się to działanie, on to zrobił zbyt szybko, no i w efekcie mieliśmy tutaj ikonkę, zobaczcie, dev click, czyli ten ktoś nam się tutaj nie udało się zrobić tej opcji. Zaraz powiem, dlaczego to ma znaczenie. Tutaj mamy inne nagranie przykładowe z dev clickiem. Zobaczcie, ktoś próbuje kliknąć vloga firm, bo myśli, że jak kliknie w logo firmy, to na przykład się pojawi. No ale to się nie dzieje. No i teraz te dev cliki nam się tutaj pojawiły. Możemy sobie przewinąć do którego momentu. Zobaczcie w tym odtwarzaczu, gdzie te dev cliki się pojawiały. Czemu to ma takie znaczenie? Bo znowu jest tak czasami, że strona na przykład na urządzeniu mobilnym zachowuje się trochę inaczej niż na urządzeniu takim desktopowym czy na laptopie. No i efekt jest tego taki, że linki, które działały normalnie na laptopie, czyli na szerokim ekranie, na dużym ekranie, już na komórce nie działają, wywołuje to irytację, bo ktoś nie może kliknąć. Czasami jest tak, że są jakieś błędy po prostu programistyczne w stronie i na waszym komputerze, w waszej przeglądarce, w waszym systemie operacyjnym to działa prawidłowo, no ale z jakiegoś powodu, na przykład karuzela zdjęć, czy jakieś inne elementy, które macie na stronie, nie działają już na innych przeglądarkach. No nie możecie tego przetestować, a tutaj macie informacje o poszczególnych ludziach, że na przykład on używał Windowsa, był na PC, możemy sprawdzić jeszcze dodatkowo więcej szczegółów dla tego zdarzenia, a także dla tego konkretnego człowieka, że używał urządzenia z taką rozdzielczością w przeglądarce Chrome na urządzeniu Windows i tak dalej. Tych szczegółów jest tutaj na temat każdego sporo. No, już nie będę wracał do głównej strony, wrócę do naszego pulpitu, dashboard, zobaczcie, czyli ruszam się tak naprawdę tylko w tych trzech, na razie tylko w tych dwóch, ale za chwilę będę też na heatmapach. Więc w ten sposób możecie sobie od razu odfiltrować te rzeczy, które Was interesują. Czyli mogę sobie sprawdzić za dany okres tylko te elementy, które faktycznie na przykład przeszkadzają moim użytkownikom, mojej strony, moim potencjalnym klientom zrealizować te cele, na których mi zależy, czyli na przykład wysłanie formularza, wysłanie zapytania, zadzwonienie do mnie albo włożenie towaru do koszyka i zakupienie tego. No i teraz zobaczcie, mamy tutaj ten lejek sprzedażowy, wrócę do tego, czyli równie dobrze tym lejkiem sprzedażowym może być dodanie do koszyka i sfinalizowanie zakupu, czyli mielibyśmy wtedy kroki polegające na tym, że ktoś jest na stronie produktu, następnym krokiem jest na stronie koszyka, a następnie ze strony koszyka jest już na stronie checkoutu czy zamówienia i w końcu ostatni krok to jest finalizacja, czyli płatność. Więc mielibyśmy taki etapów nie byłoby 2 jak tutaj, tylko byłyby 4. No i na każdym z tych etapów część ludzi by nam się wysypywała. Tak jak tutaj mamy 0,08% osiągnęło ten cel, czyli pobrało plik, to w Waszym przypadku mogłoby być, że na przykład zakupiło coś, a ileś procent tego kroku nie zrobiło. No i tak samo możemy sobie zobaczyć, kto nam się wysypał i z jakiego powodu. No ale zobaczmy na razie, kto nam się tutaj nie wysypał, czyli kto zrealizował rzeczywiście to działanie, no i jak to wyglądało. Zobaczcie, znowu mamy filtr, ostatnie 3 dni, funnel, czyli ten lejek i kto zrobił ten drugi krok, że został on osiągnięty. Zobaczmy, jak to sobie tutaj wygląda. Możemy sobie to znowu odtworzyć. Zobaczcie, ktoś jest na stronie, przewija ją, widać jego kursor, jak on się zachowuje. No i teraz zobaczycie za chwilę, gdzie jest też to działanie dotyczące pobrania. Jak łatwo zauważyć, on się nam porusza dość tak przewidywalnie w dół, nie czyta niczego. I zobaczcie, tutaj mamy extension, czyli pobranie rozszerzenia dla przeglądarki. No i tam było kliknięcie tego pobierz. Jest na stronie pobrań, czyli że może sobie pobrać to, przeszedł na stronę cennika już. Pauzujemy go, OK. Więc w ten sposób możecie sprawdzić, ile procent ludzi rzeczywiście osiągnęło dany cel. Ważniejsze jest jednak to, ile procent osób nie osiągnęło tego celu, czyli no oczywiście tutaj mam zbyt dużo, żeby to analizować, no ale prawdopodobnie trzeba byłoby się zastanowić,
jeśli celem jest skontaktowanie się za pomocą maila, to może jest tak, że nie warto mieć tylko jednej strony kontaktowej, tylko na każdej z moich stron trzeba mieć jakiś wpływający taki element, taki obiekt, który będzie formularzem kontaktowym, albo będzie taki bąbelek, który wyskakuje, czasami widać go na różnych stronach, skontaktuj się z nami, jestem tutaj, poczatuj ze mną i tak dalej. Bo jeśli to ma być celem mojej strony, no to tak naprawdę wszystkie działania, wszystkie akcje powinny być mu podporządkowane. No i teraz wracam do naszej ostatniej zakładki, o której jeszcze nic nie mówiłem, czyli to są te heatmapy, czyli mapy gorące. Mogę tutaj sprawdzić, jak one wyglądają na stronie głównej claritymicrosoft.com. Tylko ta jest tutaj monitorowana. No i zobaczcie, pierwsza rzecz, którą zauważycie, rzeczywiście jest to mapa gorąca. Czyli tam im bardziej czerwony obiekt, to tym więcej ludzi nam w ten obiekt klikało. Tutaj mamy uszeregowane 206 elementów, które zostały zidentyfikowane przez system jako takie, w które ludzie realnie klikali. Jak widzicie, klikali także w miejscach, gdzie w zasadzie niczego nie było, ale jak zauważycie, klikali na przykład w dużą literę, czyli tutaj początek wyrazu, gdzieś tutaj pod koniec, oczywiście w przyciski, ponieważ one odruchowo i naturalnie kuszą do tego, żeby kliknąć, czy klikali nam tutaj w te zakładki, które mieliśmy po najechaniu myszką, zobaczyć, ile realnie było tych kliknięć w analizowanym okresie. Pamiętajcie, że mówimy o 3 dniach ostatnich. No i jak widać, tutaj największą taką jakby popularnością, no to cieszą się te tutaj wymienione, pokazane przyciski, czyli tutaj mamy przyciski logowania się do Microsoftu, założenia konta, no a tutaj mamy również przycisk testowania, ale zauważcie, można zjechać na dół i zobaczyć, jak wygląda to poniżej. Znowu, dlaczego to jest przycisk, dlaczego to jest za darmo? Mamy te nasze loga, które każde z nich wygenerowało ileś kliknięć, więc zobaczcie, była pewna grupa ludzi, która klikała w te loga w nadziei, że ktoś tam rzeczywiście się tym zainteresuje, co to za firmy są. Mamy tutaj opinię, w końcu mamy ten przycisk do pobrania rozszerzenia, o którym przed chwilą mówiłem, i stopkę. Teraz dlaczego o tym mówię? No dlatego, że zauważcie, że jeśli ktoś klika, tak, to znaczy, że wykonuje działanie, na którym Wam zależy. No, jeśli jest tak rzeczywiście jak tutaj, w tym przypadku, najbardziej kluczowym działaniem, o które chodziło, jest to, żeby ktoś założył konto i zalogował się, skorzystał z tego rozwiązania, no to się udało uzyskać, bo faktycznie zobaczcie, 1200 osób czy 1300 osób, 5% z wszystkich, którzy w ciągu 3 dni odwiedzili tą stronę, no to 5% konwersji to jest całkiem dobry wskaźnik, żeby nie powiedzieć, że jest no po prostu jednym z wyższych czy najwyższych, o których można pomyśleć. Natomiast co się okazuje? No może się okazać, że macie jakieś ważniejsze rzeczy, które chcielibyście pokazać tym ludziom. No, gdybym teoretyzował, to na przykład byłby to ten przycisk do pobrania wtyczki. No i praktycznie, zobaczcie, 1200, a jak sobie zobaczymy, ile jest tych pobranych, klikniętych przycisk pobierz, to będzie go zdecydowanie mniej. Jak znajdziemy, zobaczcie, mamy kliknięć, no nawet w najlepszym przypadku będzie ich 12. Więc być może warto byłoby przeorganizować stronę w taki sposób, o ile rzeczywiście celem jest to, żeby nam ludzie tutaj pobierali tą wtyczkę, to żeby była także tutaj kolejny przycisk z wtyczką do pobrania. To nie wszystko, ponieważ tu widzimy mapę kliknięć, nie? Natomiast jest jeszcze coś, na co warto zwrócić uwagę. Mianowicie przechodzę tutaj z zakładki klik na scroll i on tutaj robi mi tą taką już mapę gorąca, która już nie dotyczy kliknięć, ale tego, jak ludzie przewijają stronę. No i teraz jak to interpretować? No oczywiście im bardziej czerwony kolor, to tym więcej ludzi widziało tę część strony. No i tu mamy takie oznaczenie average fault, czyli mniej więcej do tego punktu, który mamy tutaj, wszystkie ekrany wyświetlały to, co tutaj widać. Tak? Czy ktoś był na komórce, czy ktoś był na telewizorze, czy na laptopie, czy dużej rozdzielczości, czy mniejszej, to mniej więcej tyle widział. I rzeczywiście tak jest. Mamy z boku taką informację, że tą pierwszą część to widziało w zasadzie większość ludzi. Zobaczcie, praktycznie 100% ludzi, no tak faktycznie jest, no bo jak się strona wczytuje, to rzeczywiście wszyscy widzą tą część strony. No ale im bardziej w dół jedziemy, to zauważcie, że mój wskaźnik mi pokazuje, że spada ilość osób, które przewinęły do tego miejsca. No tu już do tego miejsca przewinęło 75% ludzi, czyli 25% ludzi po prostu odpadło. Weszło w to miejsce, zobaczyło, że nie ma tutaj nic, co ich interesuje i odpadło, zamknęło, wyszło, poszło do innej strony, być może poszło gdzieś na stronę cennika albo produktów i tak dalej. Idąc dalej, znowu mamy coraz mniej, zauważcie, zwykle
Jest po prostu tak, że te mapy wszystkie idą w tym kierunku, czyli rzadko zdarza się sytuacja, w której ta strona jest zawsze czerwona, czyli że ten rozkład jest równy, bo na przykład, nie wiem, zobaczcie tutaj po przewinięciu, dajmy na to 40% strony, no, tylko 12% ludzi, tylko 70% dalej nieźle, 40% strony i 70% ludzi ją oglądało. No ale jakbyśmy zeszli na dół, to zobaczcie, ten wskaźnik nam tu zaczyna spadać, aczkolwiek tu jest całkiem nieźle. Tu jest całkiem nieźle, bo tak naprawdę odpada nam stosunkowo niewiele, 35% ludzi, więc praktycznie główną stronę ludzie oglądają w całości. Dlaczego to jest ważne z perspektywy biznesu? Ano z perspektywy biznesu jest to istotne dlatego, bo może się okazać, że jest to wasza strona produktowa, waszego produktu, takiego flagowego i teraz skupia się wzrok tutaj, w nagłówku, na samej górze, a nikt nie ogląda tego, co przygotowaliście ludziom na dole, żeby oni zobaczyli, jak ten produkt działa. Wydaliście kupę kasy na wideo po to, żeby pokazać, jak używać tego produktu, a nikt nie chce tego oglądać. No i teraz na Clarity po prostu to zobaczycie. Może się okazać, że odtwarzacz jest zepsuty. Wy macie wideo, ono jest dobrze zrobione i pewnie byłoby oglądane, ale część ludzi po prostu klika w play i on nie działa. No więc wtedy sobie zobaczycie to na tych rage klikach albo dead klikach, że to rzeczywiście nie funkcjonuje tak, jak powinno. Więc jak widzicie, to narzędzie, tego typu narzędzia, takie, które mierzą wam mapy gorąca, a jednocześnie rejestrują zachowanie użytkowników na stronie internetowej, są przydatne dlatego, bo łatwiej jest sprawdzić, co poszło nie tak. Teraz, kiedy wrócę do kiedy i komu się może przydać takie narzędzie. To jest te 6 typów biznesów czy 6 branż, które znajdą w tym dużo korzyści. No po pierwsze to jest każdy e-commerce, czyli jeśli sprzedajesz cokolwiek przez internet w formie koszyka zakupowego, to możesz przeanalizować, jak ludzie dodają coś do koszyka i co ważniejsze, jak porzucają ten koszyk, bo może się na przykład okazać, że klienci opuszczają sklep na etapie finalizacji zamówienia, bo na przykład formularz jest trudny do przeprowadzenia na telefonie, na komórce. Jest zbyt duży, wymagać zbyt dużo danych, albo jest tak, że odległości pomiędzy tymi polami są małe. Trudno się w nie klika, no i efekt jest taki, że ludzie się irytują, frustrują, nie mogą trafić palcem na ekranie telefonu, a musisz pamiętać o tym, że 80% ruchu dzisiaj w internecie z grubsza to jest ruch ze smartfonów, a tylko 20% z urządzeń typu desktop, czyli tych takich, które mają wielkie ekrany i używane i korzysta się za pomocą gładzika czy myszki. Możesz sprawdzić, które przyciski nie działają na poszczególnych urządzeniach. Możesz w końcu zobaczyć, czy zdjęcia produktowe są widoczne, jak są widoczne, w jakiej rozdzielczości nawet bardzo często, jak się ładują. Na to nie masz wpływu, bo nie wiesz, jaki szybki internet ma nasz Kowalski, ale no, ostatnio miałem taki przykład u jednego z klientów, gdzie on w swoim biznesie hotelowym umieszczał zdjęcia HDR, więc to były zdjęcia w najwyższej możliwej rozdzielczości. Jedno takie zdjęcie ważyło 15 MB, no i jak sobie zrobił galerię zdjęć, gdzie tych zdjęć było 10, no to mamy 150 MB, no i teraz taki telefon, na którym ktoś to ogląda, musiał to wszystko wczytać, więc oczywiście trwało to długo. Zdjęcia były super żyleta, oczywiście on się z tego bardzo cieszył, że to są takie super żyleta zdjęcia, natomiast no, praktyka pokazała, że ludzie się irytują, ich nie oglądają, no bo jak trzeba było długo czekać na wczytanie tych zdjęć, no to po prostu nie chcieli tego robić. Podobnie było z filmami, czasami te filmy były umieszczone tak nisko na naszej stronie prezentującej produkt, że ludzie tego nie oglądali. Czasami na przykład w e-commerce był film dotyczący pielęgnacji, jak coś tam pielęgnować, czy jak zmontować, no i on był w jakiejś zakładce. Ludzie w ogóle w tą zakładkę nie klikali. Zmiana tego sprawiła, że zmniejszyła się automatycznie ilość telefonów, ilość zapytań takich technicznych do sklepu, kiedy pokazano to po prostu nie tylko na stronie produktowej, ale też w części takiej serwisowej. Komu jeszcze? No, ci wszyscy, którzy pracują w branży medialnej, choćby nawet blogi, ale także strony lokalnych gazet, serwisów informacyjnych. To pozwala sprawdzić, po pierwsze, jak czytelnicy poruszają się w kategoriach. No bo ważne jest to, że w większości przypadków ludzie wchodzą nie na stronę główną i to bez względu na to, czy mówimy tutaj właśnie o branży takiej mediowej, czy to jest e-commerce, czy jakakolwiek inna, to nie jest wcale tak, że ludzie wchodzą na stronę główną. Większość ludzi będzie wchodzić zawsze na podstrony jakieś, no bo wchodzi z wyników wyszukiwania, wchodzi z mediów społecznościowych. Bardzo rzadko, czy stosunkowo rzadko zdarza się, że dzieje się to jak gdyby od głównej strony, no więc musimy zobaczyć, jak nam się ci ludzie poruszają po naszym artykule w takiej gazecie,
czy w naszym blogu i w ten sposób możemy ocenić, które elementy tego artykułu są atrakcyjne. No, zobaczymy sobie na przykład na mapach gorąca, czy oni w ogóle dochodzą do końca tego artykułu. Można sprawdzić, czy na przykład to czasami się pojawia na stronach gazet, że na przykład gazeta długi artykuł rozbija na kilka podstron. No, dzięki temu gazeta ma na przykład więcej wyświetleń, czytaj więcej pieniędzy z reklam. No ale to czasami jest tak, że ktoś nie chce po prostu klikać strona druga, strona trzecia, strona czwarta. No i to jest pewien rodzaj irytacji. No to będzie widać wtedy na naszych nagraniach. Czasami jest tak, że można w ten sposób zidentyfikować pola reklamowe, które są skuteczniejsze, no bo widzicie po prostu, że ludzie realnie klikają w banery, które znajdują się w tych miejscach, a w inne nie klikają. No i teraz to może mieć związek z cenami dla reklamobiorców, no dlatego, no bo pokażecie komuś, słuchaj, no to pole reklamowe kosztuje 2000, dlatego, bo zobacz jak często ono jest klikane, a to jest tańsze, dlatego, no bo nie jest tak często klikane. No i teraz eliminujecie w ten sposób też ewentualne reklamacje czy skargi, no bo ktoś powie, zapłaciłem tam, nie wiem, 5000 za pole reklamowe, a wcale tam nikt w to nie klika, nie wiem, żadnych przychodów. No nie jest waszym celem, żeby raz ściągnąć 5000, lepiej to wycenić temu komuś na 500 zł, jeśli rzeczywiście ruch jest 10-krotnie mniejszy, po to, żeby on do was wracał. No wie, że płaci mniej, ale też mniej dostaje. Więc jak gdyby z tej perspektywy te media online rzeczywiście mogą z tego narzędzia uzyskać duże efekty, dużo korzyści. Kolejna branża, trzecia, to są nieruchomości. Możecie sprawdzić, jak wygląda ruch na stronie głównej, bo tu rzeczywiście na stronie biur nieruchomości bardzo często ten ruch ze strony głównej rozprowadzany jest już na poszczególne podkategorie. Nieruchomości się bardzo często reklamują, czy to w gazetach, czy gdzieś tam na billboardach, czyli na takim offie całkowitym. I w ten sposób można zobaczyć, jak ten ruch jest przenoszony ze strony głównej na poszczególne kategorie, bo ktoś się może skupiać na mieszkaniach, na domach, na halach, na gruntach ornych itd. Druga rzecz, na przykład może zobaczyć, czy galeria zdjęć mieszkań, czy tych obiektów, które są do sprzedaży, jest widoczna i jest przeglądana. No bo czasami jest tak, że wiecie, zrobienie zdjęć to jedno, potem te zdjęcia trzeba umieścić. Tak jak wcześniej powiedziałem, przykład z tą rozdzielczością sprawia, że czasami zbyt dobre zdjęcia mogą zepsuć w ogóle wszystko. Tak? Kiedy klikają przycisk kontaktu, bo to ogłoszenie ma jakiś tam przycisk telefonu albo przycisk kontaktu, no i może się okazać, że on jest niewidoczny albo nieintuicyjny. No i efekt jest taki, że ludzie nie klikają w ten przycisk kontaktu, szukają jakiegoś kontaktu, ale on się nie pojawia. No miałem też taki przypadek w jednej z agencji nieruchomości, kiedy wydawało się, że jeśli z boku strony będzie taki pasek ukryty, który się nam rozwija dopiero po kliknięciu w niego, no to będzie super sprawa, bo on jest widoczny zawsze, no ale jak zmierzyliśmy skuteczność tego paska, to rzeczywiście nie było to najlepsze rozwiązanie. Lepiej było zrobić fizyczny przycisk na każdej z podstron, którego celem było wykonanie telefonu. Czy te przyciski są widoczne, czy działają na wszystkich urządzeniach, to także, tak jak powiedziałem wcześniej, czasami jest tak, że przycisk działa tylko na desktopie, a na przykład na urządzeniu mobilnym już jest za mały, albo w ogóle nie jest podpięty, on po prostu fizycznie jest, ale on nie funkcjonuje. I ostatnia rzecz, że czasami jest tak, że zmiana wielkości miniatury zdjęcia, na przykład powiększenie go, albo czasami pomniejszenie lub umieścienie w innej pozycji, sprawia, że to zaangażowanie użytkowników strony internetowej biura nieruchomości jest większe. Ilość telefonów wtedy rośnie, ilość zapytań mailowych także rośnie. Czwarty przykład to są agenci finansowi, czy w ogóle instytucje bankowe, parabankowe, ubezpieczenia. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że często używają kalkulatorów online, sposobów jakichś składania wniosków online i to można sprawdzić tutaj, czy te formularze działają na każdym urządzeniu, czy nie są zbyt skomplikowane. Czasami jest tak, że dowiadujemy się dopiero na etapie oceny takich nagrań, czy one potrzebują, czy te formularze nie potrzebują czasem jakichś dodatkowych instrukcji, czy trzeba coś wyjaśnić, gdzie znaleźć dane informacje, jak je wprowadzić, w jakim formacie itd. Też taki przykład ciekawy, w którym jedna z instytucji finansowych miała taką interaktywną mapę agentów, to jak gdyby dużo kosztowało, żeby ją wdrożyć i żeby się nią opiekować, jak gdyby pielęgnować tą mapę, a okazało się, że tak naprawdę prawie w ogóle nikt jej nie używa. Nawet w momencie, kiedy wypromowaliśmy ją w cudzysłowie, czyli pokazaliśmy ją w wielu różnych miejscach, znajdź agenta, zobacz agenta, sprawdź na mapie i tak dalej, to mimo to nawet ludzie nie chcieli tego używać. No więc jak gdyby łatwo można było pokazać,
no eksperyment był, ale niestety się nie powiódł, lepiej z tej mapy zrezygnować. Cała branża beauty, czyli to, na co zwracają uwagę klienci po wejściu na strony ofertowe poszczególnych zabiegów w branży beauty, no bo zwykle działa to w ten sposób, że jest jakiś link nie tyle do samego salonu, tylko już do konkretnego zabiegu, bo na przykład klienci na Facebooku czy Instagramie polecają sobie jakieś konkretne zabiegi w konkretnym miejscu, no więc wysyłają linka do tego konkretnego zabiegu. I efekt jest tego taki, czy nawet sam właściciel takiego salonu czy gabinetu wysyła w rozmowie z klientami czy w czacie, wysyła linka do konkretnego zabiegu, no i w ten sposób można zaobserwować, co ci ludzie robią po wejściu na tą stronę tego opisu tego zabiegu. No celem tego zabiegu jest oczywiście umówienie wizyty, więc prawdopodobnie jest tam jakiś przycisk zadzwoń, czy formularz do zapisu, czy buksy, czy jakkolwiek. No ale chodzi o to, że możemy sprawdzić, czy rzeczywiście ludzie to robią, bo czasami znowu jest tak, że to się po prostu nie dzieje. Niedawno miałem taki przypadek, kiedy przez literówkę nie działał link do buksy. No i efekt był tego taki, że ktoś tam się irytował, że to buksy nie działa, no bo tam tych zamówień nie ma zbyt wiele i tak dalej, i tak dalej. No błędem po prostu była literówka w linku, no ludzie klikali, no ale potem przeglądarka pokazywała, że nie ma takiej strony i było widać, że było to widać właśnie na tym nagraniu tej sesji. To, czy ludzie czytają informacje, bo znowu są branże, w których możecie napisać wszystko, a ludzie i tak tego nie przeczytają. Natomiast w momencie, gdybyście umieścili to samo na wideo albo pokazali więcej zdjęć, to wtedy ten efekt byłby lepszy i ci klienci byliby doinformowani. Może się okazać, że część informacji, na których pokazaniu Wam zależy, są one niewidoczne, bo jak sobie zobaczymy te heatmapy, no to ludzie w ogóle nie przewijają, nie dochodzą do tego elementu, nie sprawdzają tego, no i efekt jest tego taki, że my to mamy, czyli nas to kosztowało, żebyśmy pozyskali te dane, żebyśmy je obrobili i umieścili na swojej stronie czy w swoim materiale, a ludzie tego nie używają. No jest to irytujące i frustrujące, no ale to jest tylko sygnał, że nie zawsze to, co zostanie przez nas zrobione, będzie zauważone. Tak samo musicie zwracać uwagę na to, że ktoś Wam robi stronę internetową, to nie znaczy, że jak on się zajmuje tym x lat, to że on to zrobi właściwie, ponieważ może się okazać, że w Waszym przypadku tego układu, który sobie wymyślicie, tego, który on opracuje, ten układ nie będzie realizował Waszych celów. Szósty biznes to jest biznes związany z hotelarstwem, czyli szeroko rozumiane wynajmowanie pokoi, czy to będzie agroturystyka, czy to będzie realnie hotel. Nie ma to większego znaczenia. Możemy tutaj monitorować, jak się ludzie zachowują podczas rezerwacji. No bo jak wiecie, ktoś może jechać sam, ale może jechać z rodziną. No i teraz to, czy w tym formularzu podaje wiek dzieci, czy nie podaje, w jakiej formie go podaje, czy podaje go w taki sposób, że musi podać datę urodzenia, czy tylko wybrać, ile lat ma dane dziecko, no to już sprawia, że ludzie mogą więcej lub mniej czasu spędzić na takiej stronie, no albo ta frustracja będzie większa, albo mniejsza i mogą porzucić na przykład taki formularz rezerwacyjny, jeśli tych danych będzie zbyt dużo, albo tak jak powiedziałem, na urządzeniu mobilnym, na smartfonie te pola będą zbyt blisko siebie. Czy te formularze są łatwe w uzupełnieniu? No nie zawsze jest tak, że sformułowania, które są użyte, są proste, czy łatwo je tam jakoś zaprezentować i czasami jest tak, że ludzie nie wiedzą jak to zrobić, zamiast wypełnić formularz, to dzwonią. No, w hotelarz nie chce mieć telefonów, tylko on by chciał mieć już gotowe rezerwacje, najlepiej już z góry opłacone. Jak wyglądają zdjęcia i filmy? No znowu, czasami jest tak, że chcemy przedobrzyć sytuację, no i w branży hotelarskiej te zdjęcia, jest naprawdę ich dużo, one są wysokiej jakości, no i niestety słabo wyglądają na komórkach, albo źle się wczytują, albo są w ogóle w takim miejscu, że ludzie nie wiedzą nawet, że jest coś dalej, no i tego nie oglądają. Czasami jest tak, że chcieliby oglądnąć, ale nie macie wersji z galerią, taką, którą można powiększyć, jest tylko po prostu miniaturka zdjęcia, no i on próbuje powiększać ten ekran, obejrzeć coś na tym zdjęciu, ale to jest kiepskiej jakości. Zamiast tego wolałby sobie kliknąć i powiększyć coś, żeby zobaczyć, jak wygląda w szczegółach. To, jaką formę kontaktu wybierałem. Znowu taki case, który był stosunkowo niedawno, że klient chciał kontaktować się za pomocą komunikatorów, no ale w stopce strony te komunikatory nie były podpięte w ogóle, czyli efekt był taki, że owszem, ikonki były i on myślał, że jak kliknie sobie w WhatsAppa, to po prostu się tam wyświetli od razu już kontakt, nawiązanie kontaktu przez WhatsApp, no ale ta ikonka po prostu nie była podpięta, więc on klikał, mieliśmy tam te rage kliki takie, czy dead kliki, bo to raczej były dead kliki, jego frustracja była duża, summa summarum w końcu kliknął formularz kontaktowy, no i tam napisał w tym formularzu kontaktowym. Nie oczywiście nie pochwalił się, że klikał w WhatsAppa, ale
No ale gdyby ta forma, skoro ktoś się nią chwali, że obsługuje taką formę kontaktu, no to brak opisu tej formy jest tutaj dużym kłopotem. Podsumowując, narzędzia do heatmap i nagrywania sesji pozwolą Ci zoptymalizować układ strony, to znaczy przesunąć takie elementy, które przyciągają uwagę w miejsce tych elementów, które wymagają uwagi, czyli są na przykład ważnymi takimi call to action, czyli takim czymś, na czym Ci zależy, nie wiem, wyślij maila, pobierz dokument, dodaj do koszyka i efekt jest tego taki, że w ten sposób uzyskasz to, na czym Ci zależy, po prostu zwiększy to ilość konwersji, zwiększy ilość zapytań. Druga sprawa to jest analiza formularzy, czyli nawet zwykły, prosty formularz skontaktuj się z nami, czasami jest tak, że może źle zadziałać. Nam się wydaje, że on działa dobrze, na przykład, bo oglądamy to na komputerze, ale już na przykład wypełnienie go na telefonie jest kłopotliwe, bo na przykład czcionka jest za mała, albo odległości pomiędzy polami są zbyt niewielkie, no i trudno jest kliknąć wtedy przycisk wyślij, albo zaznaczyć tam, nie wiem, jakiegoś ptaszka typu checkboxa, typu zgadzam się na RODO, albo zgadzam się na wysyłanie maili i tak dalej, i tak dalej. No i efekt jest tego taki, że nie mamy na przykład wtedy subskrybentów z takiego pola. Tutaj łatwo wtedy zobaczyć, że w pewnych miejscach przydadzą się na przykład wskazówki dotyczące wypełnienia danego formularza. W końcu te narzędzia, akurat Microsoft Clarity nie ma tej funkcji, ale pozostałe dwa dają taką możliwość, że możecie sprawdzić zmiany na stronie, bo to, co jest wielkim błędem, na przykład firma ma już jakąś stronę, no ale w którymś momencie właściciel stwierdza, nie, no ta strona już ma tam 10 lat, warto byłoby ją zmienić na lepszą, nie? No i efekt jest taki, że rzeczywiście zmienia ja nie mówię na lepszą, na inną zmienia, tak? Czyli jakąś taką bardziej współczesną, nie wiem, kolorową, mniej kolorową, generalnie inną, tak? Ale tak naprawdę nie robiąc testów AB, on nie wie, czy ta strona, za którą przecież zapłacił kupę kasy, zarówno ta pierwsza, jak i ta druga, ta nowa strona działa lepiej. No bo po co zmieniać, jeśli ma działać tak samo? Tylko po to, żeby wyglądała inaczej, to jest bez sensu. To jest jak gdyby pieniądze wyrzucone w błoto. Jeśli chcę to zmienić, to chcę coś ulepszyć. No i teraz, żebym wiedział, co ulepszam, no to muszę coś zmierzyć, więc tego typu systemy pozwalają nam robić test AB, czyli część użytkowników ogląda stronę, czy tam wersję strony A część wersję strony B i na podstawie zadanych pewnych tam wytycznych, no to system wybiera, OK, zobacz, jednak strona A jest lepsza, bo na przykład generuje nam więcej maili, albo jednak strona B jest lepsza, bo na przykład daje nam więcej osób, które dodają produkt do koszyka. Tego typu systemy na przykład z łatwością zidentyfikują Wam problemy z nawigacją, czyli na przykład te wadliwe przyciski DET czy Rage Clicks. Możecie zobaczyć, że no to się często pojawia na urządzeniach mobilnych, czyli na smartfonach, gdzie menu zwija się do tego tak zwanego hamburgera i ląduje na przykład w lewym czy prawym rogu na górze, ale po kliknięciu bardzo trudno się je rozwija albo strasznie trudno się po nich porusza. Ludzie się wtedy irytują, no to zobaczycie wtedy. Normalnie byście tego nie zobaczyli. No i ostatnia rzecz, to są problemy z jakością, czy w ogóle z grafiką i wideo, nie tylko z jakością, ale z tym, jakie są te zdjęcia, czy ludzie je oglądają, czy ich nie oglądają. Po prostu łatwo jest je zmienić, pokazać w innym miejscu, zoptymalizować, zmniejszyć ich rozdzielczość po to, żeby działały szybciej, po to, żeby ludziom się ładowały szybciej, no albo po prostu po to, żeby ludzie je widzieli, żeby mogli sobie kliknąć i powiększyć, a nie, że irytują się dlatego, no bo danej grafiki nie mogą obejrzeć. I to jest tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy temat, czyli to, dlaczego opłaca Ci się wprowadzić te heatmapy do swojej własnej strony, jeśli tylko generujesz jakiekolwiek lidy klientów, a prawdopodobnie tak jest, no bo to jest Twoja strona, to warto jest to wprowadzić. W kolejnym nagraniu mam taki pomysł, zobaczymy jak wrzucę to na listę mailingową, jaki będzie z tego odzew. Chciałbym, żeby Wam pokazać jak gdyby takie narzędzie już na żywym organizmie, żebyście zobaczyli, jak można zinterpretować pewne już konkretne informacje. To tyle z mojej strony. Do zobaczenia w następnym nagraniu. What?